Powiem wam, że jak trochę już tu wychodzimy, to już mi się ciężej oddycha. Ale z oddychaniem to jeszcze nie jest problem. Najważniejsze, żeby nie złapać choroby wysokościowej. Po prostu można tylko stać i patrzeć. Cudownie. Wchodzimy do Parku Narodowego. Tutaj jest napisane, że będzie Everest Viewpoint. Czyli gdzieś z daleka będziemy mogli go zobaczyć. No i tak, to jest człowiek, który razem z Hilarym zdobył Everest. A tutaj, proszę Państwa, dokładnie ta góra to Mount Everest, czyli najwyższa góra na świecie. Większość to są po prostu sklepy, w których możecie sobie kupić i uzupełnić sprzęt, którego nie macie. Chociaż myślę, że niewiele osób jedzie tutaj tak nieprzygotowanych jak ja, że jedzie na basecamp bez piwora na przykład. Widoki z wioski Namche są po prostu cudowne, a przewodnik mi powiedział, że to się dopiero zaczyna, że teraz każdego dnia będzie coraz lepiej. Coraz bardziej sypie. Zaraz pewnie będzie biało, tak jak wczoraj. Ściemanko. 4. dzień w Nepalu, 3. dzień wyprawy. Noc była jaka była. Myślałem, że będzie gorzej, a było nawet spoko. Śpiwór zrobił robotę i to naprawdę perfekt. Dzisiaj to nawet chyba postaram się bez spodni spać. I w jednej koszulce mniej, bo było nawet na chwilę za ciepło. 7:30 pobudka, znaczy 7 pobudka, teraz idę na śniadanie 7:30. I mamy takie widoki. Szok. Dzisiaj rano to wstałem, to para z buzi mi leciała. O, nie wiem, czy będzie widać, czekajcie. Trzeba wytrzeć. Czekajcie, może wyjdę przed hotel. Hotel za dużo powiedziane. Wszędzie śniegu nasypane. Ale patrzcie to. Hello, good morning. Namaste. Patrzcie, jak pięknie wygląda. Cudowne Himalaje. Wszystko zasypane śniegiem. Wczoraj przyszliśmy, to nie było w ogóle. Jeszcze pewnie w ciągu dnia stopnieje i wieczorem znowu nasypie. Bo zapowiadają wieczorem znowu, że ma sypać. Właśnie teraz porozmawiałem z przewodnikiem moim. Plan przygotowany. Jemy śniadanko i idziemy. No, dzisiaj się będzie ciekawie szło, bo wszędzie jest pełno śniegu. Ciekawe, jak trasa będzie szła. Bo tak to jeszcze nie było ani jednego dnia. Teraz się właśnie zaczyna już najlepsze, czyli wszędzie śnieg. Patrzcie, za mną flaga wisi. No. Ciekawe, kto ją przyniósł, bo tam już pełno osób jest podpisanych. Dzisiaj na śniadanie kawka oczywiście i tybetański chlebek. Tak wygląda. I na tym omlet. Zaraz spróbuję, jeszcze tego nie jadłem nigdy. Bardzo fajne połączenie. Takie ciasto pączkowe i jajko. No, super. No i pamiątka jest. Właśnie ruszamy na wyprawę. Jakieś 1,5 godziny będziemy szli w jedną stronę. Wychodzimy wyżej, żeby później zejść niżej. Będziemy robić aklimatyzację, żeby organizm przyzwyczaić trochę bardziej do wysokości. I powiem wam, że jak trochę już tu wychodzimy, to już mi się ciężej oddycha. Ale z oddychaniem to jeszcze nie jest problem. Najważniejsze, żeby nie złapać choroby wysokościowej, żeby głowa nie bolała. To trzeba bardzo kontrolować i bardzo na to uważać. Chociaż wczoraj przewodnik mi powiedział, że powyżej 4000 metrów ból głowy to już jest bardzo normalna sprawa. Tylko trzeba to zrobić mądrze. Wszędzie dookoła góry. Pan przewodnik kazał mi już dzisiaj założyć okulary przeciwsłoneczne, bo jeśli ktoś z was się orientuje,
to na pewnej wysokości, jak słońce odbija się od śniegu, jest to bardzo niebezpieczne dla oczu. Wiadomo, na tych bardzo wysokich, tak, gdzie oni się wspinają na Everest lub inne te szczyty, to bez okularów to nawet nie wolno, bo jak ściągniecie nawet na parę sekund, czy paręnaście, można stracić wzrok. Po prostu promienie słońca się tak mocno odbijają od śniegu. Są tak szkodliwe dla wzroku. Także na to bardzo trzeba uważać. Dlatego kazał mi już dzisiaj wziąć. Po prostu można tylko stać i patrzeć. Cudownie. Wchodzimy do Parku Narodowego i tutaj jest napisane, że będzie Everest Viewpoint, czyli gdzieś z daleka będziemy mogli go zobaczyć. Wiadomo, że to jest dopiero ten punkt widokowy, który chcę osiągnąć. To będzie za parę dni, chyba za 3 dokładnie, a dzisiaj już tam z daleka go zobaczymy. Wychodzimy coraz wyżej, coraz więcej gór widać dookoła. O, już chmury idą. Tak, i to jest człowiek, który razem z Hilarym zdobył Everest. A tutaj, proszę Państwa, dokładnie ta góra to Mount Everest, czyli najwyższa góra na świecie. Obok Lhotse, nie wiem, czy uwaga. Nanjing się nazywał. On był szerpem. Legenda. No i nie spodziewałem się, że tak szybko zobaczę Mount Everest. Niesamowite. Wiadomo, że za parę dni go zobaczę z bliższa, dużo bliższa, innej z perspektywy, ale już jest. No i powiedzcie, czy to nie jest przepiękne. Jesteście w najwyższych górach na świecie. A teraz jesteśmy dokładnie na 3555 metrów. Przed Wami jest Mount Everest oraz inne wspaniałe góry. No, szczerze powiedziawszy, nie tak sobie wyobrażałem ten dzień. Myślałem, że będziemy zamulać w wiosce po prostu. A tu jest niesamowicie. I pewnie wielu z Was się zastanawia, dlaczego ja jestem cały czas w bluzie. A właśnie dlatego, że tu jak świeci słońce, to jest bardzo ciepło. Uwierzcie mi. Zimne są tylko wieczory i to jest najgorsze, co jest w całej tej wyprawie, to są właśnie wieczory. Jest okropnie zimno. Ale co tam. Już się przyzwyczaiłem coraz bardziej do tego zimna, szczerze mówiąc. Wiedziałem, że będę podekscytowany, ale to po prostu sięga zenitu. To jest... I tak będzie jeszcze większe, jak już będę tam na miejscu. Na tym ostatnim punkcie, gdzie będziemy na 5600. Na punkcie widokowym właśnie na Mount Everest. A później jak będziemy szli stamtąd do base campu, zobaczyć jak wygląda życie w base campie, to tam to już w ogóle, wiecie, to już będzie spełnienie mojego marzenia, żeby to zobaczyć. Ale już tu jest wspaniale. Właśnie teraz pan przewodnik mi tłumaczył. Przez kolejne dni będziemy kierować się po prostu tutaj, w tą stronę, w stronę Everestu. Następnie między tą górą a Everestem skręcimy w lewo i znowu będziemy szli prosto i dojdziemy wtedy tam do base campu. Tam jest usytuowany. Bardzo Wam polecam podcast historyczny o Everestie. Niesamowicie się słucha. Sam sobie dzisiaj włączę już po raz chyba 10. Właśnie się dowiedziałem teraz, nie wiem czy kamera tak zbliży. Tam dokładnie jest taki domek.
Tembucze, wioska Tembucze. O, nie wiem, czy go widzicie. To jest dokładnie nasz plan na jutro, żeby tam dotrzeć. How many kilometers will be there? 12 km, no 12 km tam jutro będziemy mieli. O, yeah. 2 helikoptery lecą. Powiem, że tak jestem zadowolony z pana przewodnika. I say you are very good guys. You can tell me everything. Naprawdę, bo pan tak niesamowitą wiedzę, opowiada mi cały czas coś. Ja nawet nie muszę pytać, a on mi i tak opowiada. Mówi, jeszcze jak chcesz będziesz wiedzieć, jeszcze pytaj więcej, bo ja ci będę cały czas opowiadał. On po prostu jest od zawsze w górach. On ma naprawdę bardzo, bardzo dużą wiedzę. To jest niesamowite. A tak w ogóle od 1 kwietnia, czyli od wczoraj, bo dzisiaj jest 2 kwietnia, jeśli chcecie iść w góry w Nepalu, już zawsze musicie brać przewodnika. I już samemu nie można się wybierać. Zmienili prawo. No i moim zdaniem będzie dobre dla tych ludzi tutaj. Przynajmniej będą mieli więcej pracy. Tutaj druga strona. Jeszcze dowiedziałem, że po południu już mają chmury, przyjść znowu śnieg. Także trzeba podziwiać teraz, ile się da po prostu. No, my ruszaliśmy dokładnie tam na dole, był taki checkpoint, a miejscowość Lukla jeszcze tam za tą górą. Stamtąd przemierzaliśmy przez 2 dni, żeby dojść właśnie żeby dojść do base campu. A tutaj nie ma. Dobra, jestem za górą, zaraz przejdę dalej, znaczy za drzewami. Ja to bym tu mógł spędzić cały dzień po prostu, ale zaraz schodzimy na dół. A wiecie co jest najlepsze? To jest 4G. Na dole w wiosce jest w niektórych miejscach bardzo słabe, takie 2 kreski, a tutaj jest full zasięg. O, ale mieliśmy farta. Już przyszły chmury, już nie widać Everestu. No ale dokończając, to jeszcze będziemy tam przemierzać przez te miejsca, gdzie wam mówiłem, żeby dojść najpierw na punkt widokowy. Będziemy tam o 4:30 rano wychodzić prawdopodobnie, żeby być na wschód słońca, żeby o wschodzie słońca widzieć Mount Everest. No i później stamtąd ruszamy dalej na trekking do base campu. To będą 2 różne miejsca. No i kolejne 3 dni później, 3 albo 4, będziemy wracać do Lukla. Czyli wziąć samolot, czyli stamtąd bierzemy samolot i będziemy wracać z powrotem już. Cała seria będzie miała jakieś 13 odcinków. Tak mi się wydaje, że koło tylu zrobię. Żeby wam dokładnie wszystko pokazać dzień po dniu. Także jeśli nie widziałeś jakiegoś poprzedniego odcinka, dawaj, zacznij tą przygodę od początku. A jeśli widziałeś wszystkie, to bardzo dziękuję. I pamiętajcie, żeby być aktywnymi pod filmami, bo to zwiększa moje zasięgi i wtedy seria naprawdę fajnie pójdzie. A myślę, że zrobię fajną robotę, pokazując to wszystko, jak to tu wygląda. Z tych takich moich znanych, tych podróżników, co ja znam, to jeszcze nikt nie robił tej trasy. Także pokazuję coś nowego na YouTubie i to jest fajne. Patrzcie, 5 minut tylko minęło i nie widać już nic. Już tak chmury przyszły. Jakbyśmy przyszli teraz, o, a teraz jesteśmy już tu z pół godzinki, to już byśmy nie zobaczyli Everestu. Ale fart. No, przewodnik mi powiedział, że codziennie będziemy ruszać właśnie wcześniej rano, żeby mieć piękne widoki. I bardzo to pochwalam, wolę wstać wcześniej i przynajmniej podziwiać te cuda. A wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że teraz, każdego dnia będę coraz bliżej Mount Everest, czyli góry, która ma 8849 metrów. Będę coraz bliżej i bliżej i widoki będą coraz lepsze. I
każdy dzień będzie coraz lepszy. I dobrze, że się przyzwyczaiłem do temperatury i to bardzo. Wiecie, to pierwszy dzień trochę narzekałem na zimno, ale to ze względu na to, że po prostu, wiecie, ja przyleciałem z Tajlandii, gdzie było 35 w cieniu, nagle do minusowych temperatur, to organizm trochę zwariował. A tak to już całkiem spoko jest. I po prostu każdy dzień, każdego dnia będzie mi się chciało coraz bardziej wstawać wcześnie rano, żeby tylko ruszać w trasę i żeby podziwiać te widoki. Aż to sobie tak zaplanowałem, na razie tak głośno myślę, ale chciałbym w przyszłym roku spróbować zdobyć jakiś szczyt, na przykład jakieś takie 6,5 tysiąca metrów albo coś trochę ponad 6, później troszkę wyższy, później jakiś 7 i zobaczyć, jak mój organizm będzie reagował. Te góry są niesamowite. Tutaj jest jeszcze tablica z wypisanym wszystkim, od kiedy próbowali zdobyć Mount Everest. No i na samym końcu Brytyjczyk Edmund Hillary 29 maja zdobył razem właśnie z Sherpem Tenzingiem Norwayem, jakoś tak. Naprawdę, jeśli kogokolwiek z Was to interesuje, sprawdźcie podcast historyczny Everest. No po prostu tak niesamowicie ten chłopak to opowiada. No i oczywiście inne też podcasty o podróżnikach. Teraz chodzimy drugą stroną, naokoło trochę. Ale stąd możemy zobaczyć właśnie całe to Namche Bazaar. Taka sobie wieś w górach. No i przyszliśmy dookoła całą wioskę. No i tutaj też widoki piękne. Tu jeszcze chmury nie przyszły, te, które są tu. Trzeba wrócić do hotelu, podładować trochę telefony, a później idę szukać miejsca z najlepszym sygnałem i będę próbował wysłać materiał. Trochę miałem Wam jeszcze dzisiaj pokazać, jak wygląda tutaj to miasteczko. No i trochę się zaspałem i teraz zaczyna sypać śnieg, ale to jeszcze nic. Tak naprawdę tutaj centrum to są dwie uliczki, reszta to po prostu hotele, także przejdę się chociaż i pokażę Wam tak z grubsza, jak to tu wygląda. Szczerze mówiąc, większość to są po prostu sklepy, w których możecie sobie kupić i uzupełnić sprzęt, którego nie macie. Chociaż myślę, że niewiele osób jedzie tutaj tak nieprzygotowanych jak ja, że jedzie na Basecamp bez piwora na przykład, który wczoraj kupiłem za 330 zł, jakoś tak. I tak powiem Wam, że miałem dużego farta, bo na początku zaczynali od 600. Później gdzieś tam znalazłem 500. No i później poszedłem do gościa i mówi, dobra, wolę sprzedać niż nie sprzedać. I dał mi w sumie za 10 tysięcy rupii. No mi się udało. Ale ciężko się było targować z niektórymi. Naprawdę nie chcieli odpuszczać. Bo oni powiedzieli, że i tak sprzedadzą. I wcale im się nie dziwię. Teraz mają sezon. Także ludzie przyjdą i tak kupią i tak. Muszę pieniędzy trochę więcej wypłacić. Tutaj fajnie macie, że jest bank, są bankomaty, jest kantor. I powiem Wam tak, ja zamieniałem za 138,8 albo 9. Tutaj macie taki sam kurs, jak na lotnisku był. Także nie ma żadnego problemu z tym, z wymianą. No i oczywiście oprócz tego restauracje i hotele, no. I papier toaletowy, który musicie sobie kupić, bo nigdzie nie będzie, uwierzcie mi. O, ale mi tu fajnie harknął teraz do telefonu. Idealnie. Widoki z wioski Namche są po prostu cudowne, a przewodnik mi powiedział, że to się dopiero zaczyna, że teraz każdego dnia będzie coraz lepiej. I przed chwilą spotkałem Polaków w kawiarni. I się pytam, czy oni idą do Paryża i tak dalej. Ja mówię, no, że tak, że dzień po mnie przylecieli, że widzieli mnie na lotnisku. Mój samolot poleciał, a ich samolot już nie poleciał. Im się już nie udało. Musieli zostać dzień dłużej tam na tej wsi. Także miałem farta. Nie ma co ukrywać. Udało mi się konkretnie. Teraz, że wszystko szło po naszej myśli, czyli żeby pogoda była cały czas taka, jak ma być. No wiecie, poranki są spoko. Później ewentualnie może być troszkę gorzej, ale jak już będziemy dochodzili do
guest house tam do hotelu, to już pogoda tak naprawdę, wiecie, niepotrzebna. Ważne, że jak się idzie, żeby było spoko, żeby było słoneczko i żeby widoki były piękne i żebyśmy mogli podziwiać. No i jeszcze najważniejsze, jak będziemy wracać już później, będziemy wieczorem w Lukla, na drugi dzień rano mamy wylatywać, żeby latały normalnie samoloty. Bo tu wszystko zależy od pogody. Tak jak wam mówiłem, jeśli tylko coś jest nie tak, samoloty nie latają. Wiadomo, bezpieczeństwo jest najważniejsze, a te samoloty są jakie są, także widzieliście. Nie ma co. Dobra, idę dalej i muszę iść laptop odnieść. Myślałem, że sobie coś porobię na laptopie, ale w ogóle mi nie chce łączyć. Na telefonie internet normalnie działa. Próbuję połączyć i mi się nie udaje. Coraz więcej ludzi dociera. Akurat taka godzina. Chociaż my przyszliśmy, teraz już tutaj 16. My byliśmy już tutaj o 14 wczoraj. Ale mieliśmy dość dobre tempo i mi się wydawało tak naprawdę, że idę spokojnie, powoli, a tempo było naprawdę mocne. Ale najważniejsze, że głowa nie boli i że można normalnie funkcjonować. Gdyby głowa bolała, to już by nie było fajnie. A tak jak przewodnik mówił właśnie, że tak naprawdę ból głowy zaczyna się dopiero po 4000 i że to jest bardzo normalne i że czasem po prostu już nie ma rady na to, że głowa może trochę boleć. Dlatego na to jestem przygotowany. Chociaż myślę, że aklimatyzację mamy całkiem dobrą. I że powinno być ok. I w ogóle wiecie, ja jak to ja, wczoraj sobie tutaj pochodziłem po barach, żeby popatrzeć, ale bary puściutkie, totalnie. Także nawet pochodziłem, zobaczyłem jak wyglądają, ale nawet do żadnego za bardzo nie wchodziłem. Znaczy nie zostawałem żadnym, bo nie po ludzi. A wiecie, jednak jak się siedzi, to siedzieć, żeby siedzieć, to nie dla mnie. Jednak zawsze dużo lepiej, jak się kogoś spotkał, że zna z kimś zagadać albo coś. A tak to bezsens totalny. No i widzicie, jak uliczki wyglądają. Wszystko handel. Na rano zapowiadają nam naprawdę dobrą pogodę. Noc ma być znowu zimna, ale teraz już każda noc będzie zimna. Już lepiej nie będzie, będzie tylko coraz bardziej zimno. No ale ważne, że rano było ok. Wiecie, co jest najlepsze? Ja się w ogóle nie spodziewałem tego, że ten dzień będzie dzisiaj tak wyglądał, jak wyglądał. Bo ja myślałem, że po prostu zostajemy tutaj, aklimatyzacja, idziemy dalej, a że gdzieś będziemy szli po prostu gdzieś lasem, dojdziemy do jakiegoś punktu i wracamy. No tutaj już nic nie ma. No to na tyle. Tak wygląda wioska. No, a tu naprawdę zaprowadziliśmy w takie miejsce, zobaczyliśmy takie piękne góry. Byłem na maksa podekscytowany o to. Był zdecydowanie jak na razie najlepszy dzień tej wyprawy. No. Widzieliście w pierwszym odcinku, sobie naszywkę na plecak już kupiłem. Będzie fajna pamiątka. Jeszcze tylko muszę kupić 2 magnesy. Jeden dla brata, i Moni, i Zuzi, a drugi dla moich rodziców, których serdecznie pozdrawiam. Na pewno oglądają każdy odcinek. A w ogóle w tym się zatrzymaliśmy, bo wam nie pokazywałem wcześniej. Ale szczerze, na pewno znajdziecie dużo lepsze. Jak tutaj będziecie, no chyba, że będziecie mieli z góry ustalone przez biuro, na przykład, z którym będziecie szli, gdzie się zatrzymujecie. Jest taka mgła. Pamiętacie, jaki widok wam pokazywałem rano? No te góry, które tu były piękne, zniknęły. W ogóle wpadłem na fajny pomysł. Co wy na to, żeby robić pod tymi filmami z tej podróży tak jak robiliśmy na Antarktydzie, tak jak robiliście wy dokładnie, czyli zbieraliśmy pod każdym filmem 10 000 łapek. To jest do zrobienia, spokojnie, i komentarze. Ile da razy, tyle będzie super, ale to od was wszystko zależy. Jeśli wam się to podoba, co robię, jeśli mnie wspieracie, zostawiajcie te łapki i zostawiajcie komentarze. I zapraszam was oczywiście na mojego Instagrama, bo tam macie wszystko na bieżąco i tam też bądźcie aktywni. Coraz bardziej sypie. Zaraz pewnie będzie biało, tak jak wczoraj. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że się naprawdę już zaczynam przyzwyczaić do tego mrozu. Mi już tu jest minimalnie zimno.
Ale nie tak źle jak pierwszego dnia, jak miałem ten szok termiczny. Pyszna pizza, znaczy czy pyszna to razie dałem, ale wygląda bardzo dobrze. Kawka, jestem Sherpa Barista. Bardzo wam polecam to miejsce, jak będziecie przypadkiem tutaj w Namcze. Super, kawę mają tak pyszną. Wszystko jest dobre. Jadłem wcześniej burgera też z kurczakiem. I to takiego dobrego burgera naprawdę bardzo dawno nie jadłem. I pobudka w kolejnym dniu. Zapomniałem wczoraj nagrać zakończenia, także nagrywam teraz. Powiem wam, że przyzwyczaiłem się do temperatury. Bo mimo tego, że dzisiaj znowu było minus 10, i wcale nie było już tak zimno. Także jest naprawdę dobrze. Myślę, że też piwór robi robotę. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Śledźcie całą serię na bieżąco, bo postaram się, żeby każdy odcinek był ciekawy. Zostawcie subskrypcję, lecimy po 300 koła. Yo!